przewodniki, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten tydzień. Paź buław, bardzo dobrze. Co do Was przychodzi, co się pojawia lub kto, oczywiście, bo tak też może być. Tutaj 8 buław. Szybki tydzień, dużo się dzieje, dużo komunikacji i być może przemieszczania się. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj wybaczcie, helikopter za oknem, mam nadzieję, że bardzo nie słychać. Król mieczy odchodzi do przeszłości i jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako królowa buław. No, jak na razie mnóstwo buław, które są związane z pasją, z motywacją, z energią i o to chodzi. Jaka będzie dla Was rada? W Radzie jest 8 monet i to Was również wspiera. Czego nie robić, czego unikać, co raczej Wam przeszkadza? Tutaj jest z kolei rycerz monet i z przełożenia karta pustelnika. I to jest ciekawe, dlatego że pojawiło się kilka sprzeczności. Mam nadzieję, że jakoś sobie to zaraz rozpiszemy. No jakoś sobie to przedstawimy. I też widzę, że pojawiło się sporo osób, dlatego że macie pustelnika, pazia buław, króla mieczy i królową buław. Tutaj może być kilka przekazów, ale zacznijmy od tego, że z przełożenia pustelnik sugeruje, że od jakiejś sytuacji należy się odciąć, przynajmniej w tym tygodniu. I nie mówię o tym, żeby po prostu wyjechać w Bieszczady czy gdziekolwiek i być jak ten pustelnik samotnikiem czy samotniczką i ze wszystkimi tutaj kontakt odciąć, ale jest pewna sytuacja, która właśnie tego wymaga. I to może być na przykład dla osób, które są na urlopie, ale powiedzmy sprawdzają cały czas maile albo kontaktują się z pracą i no to jest niewskazane. Tutaj też widzę, że być może u kogoś rozgrywa się dramat rodzinny albo wśród najbliższych i też widzę, że no, należałoby się odsunąć trochę na bok, dlatego że tutaj jest na tyle emocji, na tyle dużo emocji, że możecie tylko i wyłącznie sprawić, że będzie więcej tak jakby sporów, kłótni, czy unoszenia się tutaj honorem. Ciekawy jestem, czy z kimś to rezonuje. Zobaczcie w ogólnej energii paź buław, który bardzo mi się tutaj podoba, jest takim kowbojem, ale on jest niewątpliwie pełen energii, pełen werwy. On chce, słuchajcie, uczyć się, zwiedzać, on chce się rozwijać, on chce rozmawiać, jest taki bardzo do przodu. I niewątpliwie taki tydzień Was czeka. Na pewno będzie dużo rozmów, na pewno dużo osób będzie chciało z Wami rozmawiać i radzić się Was, prosić Was o rady. Natomiast z tego co widzę, to tak jak wcześniej wspomniałem, trzeba to troszeczkę przeszatkować, bo być może niektórzy za bardzo wchodzą Wam na głowę i być może przyzwyczailiście, bo nie wiem dlaczego tak dziwnie zaakcentowałem, ale być może przyzwyczailiście innych, że z każdą głupotą mogą do Was przyjść i sprawia to, że trochę mniej umieją sobie sami radzić. Przychodzi do Was 8 buław i tutaj niewątpliwie jest to karta komunikacji, szybkiej i konkretnej. I jeśli chodzi na przykład o relacje, w których ostatnio była przerwa, była cisza, to tutaj widzę, że należałoby szybko się skonfrontować, szybko porozmawiać i przepracować jakiś temat, zostawić to i ruszyć dalej, a nie boczyć się i fochować. Natomiast, tak jak też wcześniej wspomniałem, tutaj zawiłe dosyć to czytanie, ale w momencie, gdzie jest gdzieś konflikt i jest dużo osób, wybaczcie, w to zaangażowanych, to tutaj Wy macie się wycofać. Bo jeśli w tym tygodniu będziecie brali w tym udział, no to słuchajcie, naprawdę nic dobrego z tego nie wyjdzie. Tutaj Waszej osoby nie trzeba w tym konflikcie. Tutaj też widzę, że ogólnie rzecz biorąc szybki
przyjemny tydzień, dużo się dzieje. Momentami też mam wrażenie, że nie wiecie, w co włożyć ręce, i to i osób, dla których są na urlopach, czy mają, słuchajcie, jakieś inne obowiązki, nie tylko pracę, bo nie każdy pracuje. O, właśnie, być może coś związanego z maturami. Ja nie mam pojęcia, kiedy są matury. Za moich czasów, no to były gdzieś tam w maju. Słuchajcie, do przeszłości odchodzi Król Mieczy i Król Mieczy jest osobą, która chłodno i logicznie myśli i on mi się kojarzy bardzo z wodnikiem w pewnych momentach, ale na pewno w tym czytaniu. I tutaj widzę, że momentami może wam zabraknąć zdrowego rozsądku. Dlatego trzeba się wycofać z pewnych sporów, ale też może wam brakować zdrowego rozsądku, jeśli chodzi o takie bardzo takie szybkie, emocjonalne zakupy. Tutaj coś zobaczę, od razu biorę. Takie, wiecie, impulsy. Ktoś mi coś zaproponuje, od razu to przyjmuję. Uważajcie, żeby nie stracić na tym pieniędzy, albo żeby później się nie obudzić po prostu z milionem niepotrzebnych na przykład pamiątek z urlopu, które trzeba będzie później rozdać, albo nie wiem, sprzedać gdzieś, bo w ogóle są wam niepotrzebne. Wybaczcie, tutaj wy pokazujecie się jako królowa buław, też przepiękna, ale tutaj właśnie widzę, że ona jest pełna pasji, motywacji, to co już wcześniej wspomniałem. Myślę, że jeśli chodzi o wasze życie erotyczne, to też w tym tygodniu może się zadziać. Nie mówię, że tutaj eksperymentujecie, bo eksperymentów nie widzę, ale widzę, że niewątpliwie realizujecie się, czujecie się docenieni, atrakcyjni i też mam wrażenie, że chcecie innym pokazać, że są dla was atrakcyjni. Tutaj widzę flirt, tutaj widzę dużo cielesności, tutaj widzę dużo przyjemności pomiędzy wami a waszymi partnerami, ewentualnie dla osób, które są singlami. Widzę, że tutaj jest jakaś, jakby to powiedzieć, komunikacja, która prowadzi do poznania kogoś, do zapoznania się z kimś, kto sprawi, że motylki wam się pojawią w brzuchu. I teraz tak, w radzie jest 8 monet. No to kuj żelazo póki gorące. Na pewno dla osób, które tutaj mają komunikację z kimś, na przykład w internecie, bo 8 buław nam to wskazuje. Jeśli poznacie kogoś w internecie, jeśli ktoś wam się podoba, szybko się spotkać, nie pisać z kimś od miesięcy, bo słuchajcie, takie spotkania, jakby to powiedzieć, będą słuchajcie, trzeba się szybko spotkać i szybko z kimś poznać na żywo, aniżeli pisać miesiącami, bo w końcu może dojść do tego, że spotkanie nigdy się nie odbędzie. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi i że z kimś to rezonuje. Ale jeśli chodzi o tą 8 monet, to powiedziałbym tak, w tym tygodniu należy oddać się temu, co jest dla was ważne, sprawia wam przyjemność. Czy to jest hobby w postaci, słuchajcie, malowania, pisania, robienia zdjęć, ale przede wszystkim to ma was absorbować, a nie dramaty, a nie kłótnie, a nie to, co się dzieje w pracy pod waszą nieobecność. Trzeba pracować nad tym, co jest dla was personalnie istotne. Tutaj też widzę, że właśnie być może nad sprawami łóżkowymi, ale nie mówię, że jest coś złego, wręcz przeciwnie, jest tutaj duża energia i chęć do spółkowania. Czego nie robić, czego unikać, co was nie wspiera? Rycerz monet na wielbłądzie z kolei. I wypadałoby sobie zrobić dokładny plan wydawania pieniędzy. Dlatego, że znowu to podkreślę, czeka was dużo kuszących propozycji i dużo kuszących ofert. Dużo rzeczy wam się podoba po prostu w tym tygodniu. I możecie za bardzo wpaść w taką spiralę kreowania dopaminy, też na przykład szybkimi rezultatami. To też dla osób, które na przykład dużo siedzą w telefonach, na tych mediach społecznościowych, czy na przykład kupują jakieś bzdety
tanie w internecie, które no, są tanie, ale wcale niedobre i wcale nieporządne i niepotrzebne. Tutaj urlop taki dopaminowy by się przydał i bardziej się skupić na doświadczenia takie wewnętrzne, aniżeli w internetach. No, chyba że tutaj mówimy o słuchaniu mnie nawet do poduszki, no to jak najbardziej polecam. I mam nadzieję, że ten tydzień będzie wspaniały i że z kimś to czytanie rezonowało. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.